Tak jak żółw i krokodyl są żywymi skamieniałościami, tak dworzec PKS w Szczecinie i tereny go otaczające są reliktami minionej epoki. Cofnijcie się razem z nami o ponad 30 lat i zobaczcie to, co znajduje się za nami. Kto jeździł pan busem? Łapka w górę. Fajny skrót jest. Słynne hot dogi z Tobruku. Co to On jest? jest z Ukrainy. Świnoujście, Szczecin, Dnipro. Dworzec PKS zobaczycie pod koniec tego filmu. Zaczynamy od Placu Tobruckiego, który jest pierwszym miejscem w okolicy, które pokażemy. Zaczynamy od legendarnego już pomniku Kotwicy, który niegdyś był pomnikiem Sediny. Czy Sedina kiedyś wróci na swoje dawne miejsce? Ciężko powiedzieć. Sedina wyglądała tak. Możecie sobie zatrzymać, przeczytać informacje. Mamy już wiosnę, a z tyłu mamy piękny budynek z czerwonej cegły. Piękny czerwony ratusz. A oprócz ratuszu, jeżeli obrócimy się o 180 stopni, to mamy kolejny budynek z czerwonej cegły przy tym placu, czyli budynek poczty. To też jest takie legendarne miejsce. Kto z Was tu nie był wieczorem, kiedy wszystkie inne poczty były zamknięte? Jeżeli jesteście mieszkańcami Szczecina albo chociaż byliście tutaj tyle dłużej, to możecie kojarzyć, że ta poczta niegdyś była otwarta całą dobę. Ale to pięknie wygląda, to drzewo kwitnące. Co tu robią drzewa owocowe? O, Myślę, że teraz wygląda jeszcze piękniej. Tam są budynki statki. Budynki statki. Czy to są budynki statki? To są budynki statki. Ale to wygląda tutaj. Wow. Tam będziemy szli. Ale najpierw idziemy na Tobruk. Tak teraz patrzę, to jest ogromny teren tutaj. Tak w środku miasta. Dosyć niewykorzystany. Czytałem artykuł z 2020 roku, w którym było opisane o tym, że PKS zlecił projekt na postawienie tutaj centrum takiego biurowego wraz z 120-metrowym wieżowcem. I tam było opisane, że ten teren ma ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, więc no solidny teren. A sam dworzec autobusowy miałby być przeniesiony na górę, na ulicę Owocową. Póki co te plany się nie ziściły, aczkolwiek miasto co kilka lat sobie o nich przypomina. Budynek i pan bus. Kto jeździł pan busem? Łapka w górę. Napiszcie w komentarzu. Gdzie jeździliście? Ja jechałem na przykład do Pyrzyc. Dotarliśmy. Tobruk, zapraszamy. Ej, ja miałem ten atlas. Świat wiedzy. Dosłownie zbierałem, pamiętam to skądś było. Tak, stawiało się do segregatora, dobrze pamiętam. Też to miałam, pamiętam. O, encyklopedia. Czyli cofamy się w czasie jeszcze szybciej niż myśleliśmy. To jest cofnięcie się w czasie. No, może ktoś sobie weźmie taką książkę. Na czas podróży. Na Tobruku można zaopatrzyć się w ubrania, czapki, bluzy, kurtki. Wszystko, czego dusza zapragnie od takiego miejsca. Ale tu jest wysoko, nie? Zobacz. Myślisz, że idziesz po ulicy, okazuje się, że idziesz po dachu. Tak. Tutaj doszliśmy do końca tego marketu, Placu Tobruckiego i znajdują się tutaj w skarpie takie bramy, które przypominają o tym, że kiedyś Szczecin to była jedna wielka twierdza, o czym świadczą dziesiątki tuneli, dziesiątki, prawdopodobnie nawet kilometrów tuneli pod miastem, które służyły do obrony tej twierdzy, a w tym momencie zostały nam takie relikty jak właśnie rynek przy Placu Tobruckim. Co ciekawe, Plac Tobrucki w czasach niemieckich nazywał się Marktplatz, czyli plac targowy. i te schody na górę, pamiętam jak tam się trzeba wspinać, żeby tu wejść. A jaki fajny skrót, jeżeli chodzi o dojście z górnych części miasta, tutaj w stronę dworca PKS i PKP. O, pan macha. O, odmachujemy, pozdrawiamy. Ale to ma klimacik. Słynne hot dogi z Tobruku. No powiem Wam, że jest kolejeczka. Tak wygląda menu. Żegnamy Tobruk i przenosimy się na dworzec PKS. Skok w przeszłość. Dziękujemy, że doczekaliście o teraz. Teraz będzie gwóźdź programu. W ogóle najlepsza rzecz w okolicy, to na co wszyscy czekali. Ten dworzec, który po tylu latach dalej trzyma się w jednym
albo w milionie kawałków. Mamy tutaj piękną trelinkę na podłodze, na ulicy. Dworzec PKS otworzono na początku lat 70. XX wieku, a wcześniej autobusy odjeżdżały z ulicy Jana Skolna. A co odjeżdża z tego dworca? Mamy tutaj Flixbusy. Berlina, Kielc, Wilna, znowu Berlin, Warszawa, lotnisko Chopina, Zakopane, Berlin, Halle i Koszalin. Także kierunki takie typowe. Jakby ktoś mnie spytał, gdzie oni jadą, to bym powiedział, że na lotnisko w Berlinie, więc ta większa ilość kierunków, no to w Szczecinie jest raczej mniej znana, więc to jest też ważna informacja. Tutaj 10 stanowisk do odjazdów autobusów. Tutaj mamy taką większą zatoczkę, a tutaj mamy taką zatoczkę typowo busikową. Ja tak czekam, czy tu zobaczymy PKS Szczecin, bo na razie był Flixbus, był Panbus, a tam jest PKS Kamień Pomorski. Ładny mają ten autobus. Zmieniło się trochę od tego, jak sami pamiętamy PKS-y w dawnych latach, jak chodzi o jakość autokarów. A one są ogromne. Można się poczuć jak Jean-Claude Van Damme w tej słynnej reklamie, co jechał rozkraczony pomiędzy tirami, tylko tutaj trzeba się rozkraczyć między autobusami. No jak w tej reklamie. A tutaj z kolei widzę mamy Goleniów Nowogard. O, i coś podjeżdża. Co to jest? Umiesz przeczytać? Jest taki napis mało czytelny. Nie z tej odległości. Jest odległości. Oprócz samych autobusów można też coś zjeść przed czy po podróży. Widzę, że wystawione menu. Co tu mamy? Mamy barszcz ukraiński, 18 zł. pierogi. Od 22. Od! A, dobra, tu jest haczyk, jest od. Placki ziemniaczane za 14. Nie wiem jak to działa. Sernik 3 sztuki 15 zł. To Serniki. brzmi najciekawiej. Twoje ulubione serniki. Tak, sernik z chęcią bym zjadł, więc kto wie. Ale dzisiaj chyba odpuścimy. Skupimy się na dworcu. Ile teraz kawa? Te ceny tej kawy się zatrzymały. No, prawda, cofnęliśmy się w czasie. Fajnie, fajnie. Co, tak 2,20 za czekoladę czy 2 zł za kawę, no to tak nie pamiętam, kiedy takie ceny spotkaliśmy. No, nawet na promie w Świnoujściu chyba już były droższe. Zdecydowanie. No ja powiedziałbym, że to jest taki lekki szok w tym momencie. Jesteśmy o której godzinie? Jest dokładnie 14. I tam odjeżdżają, tu się dużo ludzi pakuje. Co to On jest? jest z Ukrainy. Dosłownie? Dosłownie. Okej, czyli mamy z Ukrainy autokar. Co tam jest napisane na tej tabliczce, bo ja niestety nie widzę. Świnoujście, Szczecin, Dnipro. Czyli zrobili takie połączenia dosłownie między Dnieprem a Szczecinem? Tak? To jest Dniepr, Dniepr. dosłownie. Okej. I on znajduje się aż tam. Nie widzę niestety. Czekaj, musisz jaśniej wziąć. Jest na maksa. W okolicy Zaporoża dosłownie. Po drugiej stronie widzę, że też mamy takie jedzonka i tutaj mają ogródek też fajnie. Tak byłem przekonany, że nie uświadczymy gastronomii tutaj w tym miejscu. Jakoś za często z tego dworca sami nie korzystamy, a okazuje się, że coś da się zjeść, więc fajnie. Da się zjeść nawet na ciepło. Nawet na ciepło. A my idziemy teraz? Do poczekalni. Tutaj byłby rozkład. A rozkładu nie ma. Obecnie nie ma go. Przyznam, to jest taka ciekawostka, ta pusta tablica z rozkładem. Nie, mogę przy niej stanąć dla skali. Ile Jest tych ogromna. autobusów musiało odjeżdżać kiedyś stąd? W tym momencie, no nie. Jakie Wie? ala biuro. Biuro. O. Ale fajne te lastryko, czy jak to tam się nazywa. I materiał taki ponadczasowy. Tak. Można powiedzieć, że tutaj jest około 50 lat historii pod moimi rękoma. Tak, zresztą te pilary. A stąd bardzo ładny widok jest tutaj na Plac Stobrucki. Tam byliśmy. Szkoda, że te drzewa zasłaniają. Nie da się zobaczyć budynków, statków. Tak, gdzieś tam z tyłu są budynki, statki. Ale ten kiosk fajnie wygląda. Zobacz, jaki jest podświetlony rzeczami. To ładnie wygląda. Wow. No, ja czuję się zdecydowanie, jakbym cofnął się w czasie w tym miejscu. Robi to niesamowite wrażenie.
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że kiedyś tu też radio jakby grało, że tu też Na nie? pewno części były zapowiedzi, że coś odjeżdża. Też miałeś kiedyś na gdzieś sali takiej gimnastycznej albo takiej auli taki sufit? Dosłownie w szkole podstawowej na auli był taki sufit z takich, nie wiem, nazwijmy to drewnianych kasetonów. Robi No. to niesamowite wrażenie, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakiś ewentualny pożar, wątpię, żeby spełniało to założenie. Trochę to wygląda tak jak w szkole było zawsze, że te żarówki, świetlówki się paliły, spadały, gdzieś kurtówką się rozwaliło tą świetlówkę i połowy nie było. Tutaj jest podobnie. To prawda. Skasowany bilet za 3 zł. Ale do czego? Ale gdzie? Za Bo co? to nie jest szczecińska komunikacja. To nie jest szczecińska. Ale polski. Polski. Ciekawe. Gdzieś może jakiś busik ma takie bilety, nie? Ja za dziecka pamiętam, jak mi się zdarzyło znaleźć bilet z Katowic i byłem zadowolony. Bilet z Katowic trafił do kolekcji właśnie na tym dworcu albo na dworcu PKP. No bo przypomnijmy, że kiedyś zbierałeś, nie? Bilety. Tak, duża Sieciówki. kolekcja tych biletów, czy to ze Szczecina, czy z innych miast, które odwiedzałem, zostaną ze mną pewnie na zawsze. Trzeba je jakoś wyeksponować, nie? Jakaś gablotka by się przydała. A teraz przyjrzymy się temu, co znajduje się na zewnątrz dworca. Ale powiem Ci, że to jest jak cofnięcie się w czasie naprawdę. Podróż w czasie. Tam się czas naprawdę fajnie zatrzymał. No ten środek zrobił wrażenie. Dworce PKP czy dworce w innych miastach nie mają takiego klimatu, więc jeżeli chcecie się cofnąć w czasie o te 30 czy 50 lat, to jest to idealne miejsce. Tak sobie myślę, że teraz sam spokojnie jakiś film można by było nagrywać, taki osadzony w dawniejszych czasach. Pytanie, czy nawet tak nie było. A może był jakiś film tam nagrywany? Może był. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzach. A tutaj mamy strefę dla palących. To też mi przypomina to, co było w PRL-u, Głośno jest pociąg. bo Ale fajny ten widok na pociągi. Tutaj można train spotting normalnie robić, nie? przypadkowo poznaliśmy nowy spot na zdjęcia czy nagrania z pociągami w tle, tak jak w tym momencie. Fajnie to wygląda. Że kiedyś w PRL-u bardzo częstym były strefy dla palących. No, ja pamiętam, jak w pociągach były wagony dla palących. Jeszcze w latach 2000 jako dziecko zdarzyło się jechać w wagonie dla palących razem z mamą, bo nie było innych miejsc. No to też jest taka rzecz, która już rzadko jest spotykana. Myślałem, że pojadę autokarem, a tymczasem mój PKS. A my jesteśmy na dole. Byliśmy tam wyżej, w poczekalni. Ciężko, aby tutaj jakiś lokal się utrzymał, gdy ten dworzec no nie jest już tak popularny. Nie da się ukryć, że no trochę podupada. Czasy się zmieniły. Dworzec w latach 70. po wybudowaniu był nowoczesnym, modernistycznym pawilonem. W tym momencie troszkę odstaje od tego, co dzieje się dookoła. Były plany, aby tutaj go chyba zmodernizować jakoś. Przenieść go całkowicie do góry, na ulicę Owocową. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, czy te plany dojdą do skutku, ciężko powiedzieć. Szczecin odkłada te plany cały czas na bliżej nieokreśloną przyszłość. A tak to wygląda. Z tej strony, tam na górze byliśmy. Nie wygląda aż tak przestarzale, wygląda w porządku z tej strony. Czasami jakaś zwykła zmiana elewacji wystarczyłaby, aby to w ogóle było, znowu wyglądało jak nowoczesny budynek. Myślę, że największym problemem do zagospodarowania byłby brak czy to schodów ruchomych, czy wind, bo no z dużym bagażem tutaj mogło być ciężko. W tym momencie jesteśmy tylko z plecakiem i dało radę, ale tak drałować po tych schodach, które widzieliście wcześniej, no z walichą byłoby ciężko. A to prawda. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu, no tutaj gdzie teraz chodzę, myślę, że nie udałoby mi się stąpić, gdyż ze stanowiska 9 co chwilę odjeżdżały autobusy. W tym momencie kręcimy się tutaj dobrych kilkanaście minut, autobusu nie było. Czy to przez to, że jest sobota? Wątpię. Odjeżdżają tutaj na lotnisko. Z góry ze stanowiska numer 5. Czyli to jest chyba ten bus czerwony, co widzieliśmy. Tutaj mamy kierunki prawdopodobnie, ale no ja nie przeczytam tego. Także jeżeli potraficie to przeczytać, to dajcie znać, gdzie oni tutaj jadą. Ale te autobusy głośne. No, niektórych może przerazić ten widok. Nie wiem, ile to jest schodów.
Mniej niż na latarni w Świnoujściu na pewno. Dobre porównanie. Biegniesz jak Rocky. Balboa. Tutaj dużo nawiązań do filmów widzę. I reklam. Niedługo zrobimy jakichś niezniszczalnych kolejnych, co nie? Bo tutaj już był Rocky Balboa, czyli Stallone, tu już był Jean-Claude Van Damme. Kogo następnego? Schwarzeneggera? I'm back! Trochę się wcześniej śmialiśmy, że przydałby się dron, a jak nie ma się drona, to radzi się w ten sposób. Trzeba się wspiąć na wyżyny wtedy. Na wyżyny swoich możliwości i pokazać to, co jest za nami, czyli dworzec w całej okazałości. I najwyższe schody w okolicy. Niższe niż na latarni w Świnoujściu, aczkolwiek dalej wysokie. Tam zaczęliśmy na Placu Tobruckim, następnie przeszliśmy obok budynku poczty i budynku starej drukarni, który znajduje się tuż obok. Następnie byliśmy tutaj na dole, czyli na Tobruku, na rynku przy Placu Tobruckim. A na sam koniec trafiliśmy na dworzec PKS, który widzicie w oddali za nami. Jeżeli podobała Wam się ta podróż, zasubskrybujcie, zalajkujcie, napiszcie komentarz, czy w Waszym mieście dworce PKS wyglądają tak samo, czy zostały już przebudowane. I do zobaczenia w następnych filmach. Hej! I tak jak to mówimy ostatnio w każdym filmie, widać stąd budynki, statki. To się taki mem robi powoli. Budynki, statki. Budynki, statki. Jeśli dotrwaliście dotąd, napiszcie w komentarzu budynki, statki. Budynki, statki.